Może zaczniemy właśnie od tego pytania, dlaczego się Pan zdecydował na otworzenie zakładu ceramicznego? Kiedy to było i może w jakich okolicznościach? Co Pana skłoniło do tego? No, firma Alfa C powstała w 1999 roku jako firma jednoosobowa. Wiesław Kwiatkowski, nazwana moim nazwiskiem i imieniem. Stało się to w momencie, kiedy odszedłem z branży, można powiedzieć, z branży ceramicznej, z dużego zakładu ceramicznego, jakim były Zespół Zakładów Pudeł Ceramicznych w Opocznie, gdzie zacząłem pracować w roku 80. Także historia mojej bytności z ceramiką to już 33 lata. Na samym początku była to firma jednoosobowa, jak powiedziałem, zajmująca się, załóżmy, doradztwem, konsultingiem, a więc zarządzaniem, można powiedzieć, mniejszymi zakładami ceramicznymi, ponieważ doświadczenie zdobyte w tak dużym zakładzie, w którym pracowałem, było wysokie, piastując tam dość wysokie funkcje kierownicze. Miałem możliwość zdobywania wiedzy również w tym zakładzie i doświadczeń. Po kilku latach takiej działalności właśnie zarządczej postanowiłem jednak spróbować swoich sił na własnym polu działania. A można przerwać, a co było bodźcem do podjęcia tej decyzji, żeby się usamodzielnić? No, takie wyzwania, to są wyzwania takie, można powiedzieć, osobiste. Wyzwania osobiste, gdzie człowiek kiedyś chce sprawdzić się na własnym polu, gdzie pracując oczywiście w innej firmie, można powiedzieć, u kogoś, nieraz jest postrzeganym za osobę, że może nie tak wszystko należy robić, czy się może coś nie tak wykonywało, jak to widzi pracodawca. Zadania, które wykonuje osoba u niego pracująca. Dlatego też postanowiłem, że spróbuję własnych sił, uruchamiając zakład produkcyjny w branży ceramicznej, z której się generalnie wywodzę. A co na to, jaka była reakcja najbliższych, rodziny? Zaakceptowali tą Pana decyzję, czy może mieli inne zdanie? Można powiedzieć, że tu była duża rola mojej żony, która mówi, no to dobrze, no to spróbujmy, ja Ci będę pomagała w jakichś tam kwestiach ekonomicznych, ponieważ ona jest z wykształcenia ekonomistą. Dzieci wtedy jeszcze studiowały, syn również studiował na wyższej uczelni, nie ukierunkowanej ceramiką, bo studiował matematykę stosowaną, finansowo-bankową, córka stomatologię, także całkowicie inna branża, chociaż związana z ceramiką, bo to przecież porcelana. Także postanowiłem uruchomić przedsiębiorstwo. Był to wielki wysiłek. To 2004 rok podjęta decyzja w kwartale czwartym. Uruchomienie w miesiącu kwietniu 2005 roku. Oczywiście w tym czasie jeszcze poszukiwań środków finansowych, bo należało je znaleźć, żeby po prostu zakupić maszyny, urządzenia, uruchomić całą infrastrukturę, wynająć wcześniej oczywiście lokal, bo nie miałem... Budował Pan firmę od początku. Od zera. Firma budowana od zera. No, udało mi się środki pozyskać, bankowe, zakupić urządzenia, oczywiście maszyny używane w tym czasie. Z Włoch uruchomiona została produkcja, zatrudnienie kilkanaście osób. No i start odnośnie produkcji dekoracji ceramicznych dla zakładów płytkowych. Akurat uruchomiłem to w miejscowości, gdzie jakaś tradycja już z ceramiką była, więc zakłady tu istniały. No i chciałem proponować moje produkty dla właśnie zakładów produkujących ceramikę, płytki ceramiczne, którym by towarzyszyły dekoracje, które tutaj są produkowane. Czy Pan uważa siebie za człowieka sukcesu? Czy ja wiem, no, czy to jest sukces? Na pewno cieszę się, że załóżmy z niczego powstał zakład, a już w ciągu tych lat,
które minęły, 8, to są jeszcze plus 2 zakłady, czyli generalnie tworzymy taką grupę 3 zakładów produkujących dekoracje ceramiczne, dekoracje szklane, listwy szklane, od 2 lat obrazy szklane, panele szklane, dekoracje piaskowane, mozaiki szklane. Także asortyment, który produkujemy dzisiaj, naprawdę jest bardzo bogaty i myślę, że jesteśmy w stanie każdego klienta zadowolić. Ja mam takie pytanie, jeżeli mogę, bo wspominał Pan, że były trudności na początku związane były między innymi z pozyskiwaniem kapitału, prawda? Ale czy były jakieś inne na przykład, które Pan szczególnie zapamiętał? Co było takim, co było takie najtrudniejsze? Jakie były takie schody, takie konkretne na przykład, nie wiem, technologię nie mogliście ustawić przez 3 miesiące, nie wiem, cokolwiek innego, co Pan właśnie może powiedzieć, że to było po prostu trudny problem. Wspomina Pan to, że dużo pracy Pana kosztowało, ale... No minęło to już parę ładnych lat, także na pewno te problemy były tego rodzaju technologiczne i oczywiście produkcyjne, doboru pewnych materiałów, choć znów na bazie moich doświadczeń wieloletnich w branży ceramicznej nie spotykałem się z produkcją płytki ceramicznej czy dekoracji ceramicznej, choć może nie bezpośrednio, ale pośrednio, to jednak pomogło mi to, żeby te bariery szybko pokonywać. Po drugie, musiałem poświęcić multum czasu, także nieprzespane noce, wiele różnego rodzaju stresów. To był splot różnego rodzaju, załóżmy, jakichś sytuacji, ale które udało mi się przezwyciężyć. Także na dzisiaj mówię, zadowolony jestem z tego, co się dokonało. A jak Pan siebie postrzega na rynku wśród konkurencji? Jesteśmy firmą małą, pokorną, tak powiem. Staramy się, żeby ta konkurencja była zdrowa wobec, załóżmy, firm istniejących, bo oczywiście są zakłady produkujące dekory ceramiczne. Natomiast moim moim takim kierunkiem jest dywersyfikacja produkcji, którą określam w tym zakładzie, a więc, że ten zakład powinien być taki, który wytwarza produkty nie w masowych ilościach, w ilościach dostępnych dla każdego i dla dużego zakładu ceramicznego, ale również dla dystrybutora, dla klienta indywidualnego. I cały czas staramy się szukać jakichś niszy rynkowych, które pozwolą, że my to wypełnimy tą właśnie lukę. Oczywiście proponujemy dekoracje dla dużych firm, ale one produkują same, dlatego też niekiedy niechętnie korzystają z takich firm specjalistycznych, albo ewentualnie coś bardzo trudnego stają się zlecić dla małej firmy, trudny produkt do wykonania, do realizacji, żeby sobie ta firma poradziła z tym produktem, bo one sobie bardzo nie radzą. Ewentualnie dla nich wydaje się to nieopłacalne. Super. Czyli nastawia się Pan na to, żeby firma była jak najbardziej elastyczna i zaspokajała potrzeby różnych sfer. Dokładnie tak. Dokładnie tak. No więc tak. A jeszcze... Jeżeli mogę, bo to jest Tak, bardzo tak, ciekawe, tak. bo to się w marketingu nazywa strategia long tail, czyli długiego ogona. I to jest niesamowite. Czy to wynika z Pana niesamowitej intuicji, czucia rynku, czy to wynika może z jakiejś strategii lub celów, które Pan sobie założył, bo to jest dosyć interesujące. Ja myślę, że i to. Natomiast na pewno, tak mówiąc pospolicie, że w biznesie trochę trzeba mieć nosa, a to myślę, że to jest wynikiem właśnie doświadczeń i taki troszkę dużego horyzontu myślowego.
szukania tych właśnie rozwiązań, co by jeszcze można było zrobić, w jaki sposób w tej branży bynajmniej pewne produkty połączyć, coś zaproponować interesującego, co na pewno po jakimś czasie może zdominować rynek. Prawda? I to staramy się czynić. A kto panu najwięcej pomagał w przezwyciężeniu tych trudności? Grono najbliższych, czy też znajomi, czy kierował się pan tylko drogą formalną? Jeśli chodzi o, załóżmy, całość uruchomienia do przedsięwzięcia, no to oczywiście mózgiem musiałem być ja. Natomiast nie ukrywam, że korzystałem z fachowców, ludzi, którzy na przykład orientowali się, czy mieli doświadczenie w montażu, montażu maszyn, ciągu technologicznego, odnośnie również technologii czy rozwoju, kwestia technologa, który skupił się generalnie na tylko tym temacie wdrożeniowym danego produktu, bo też sam tego oczywiście nie byłem w stanie wszystkiego ogarnąć. Także na pewno była określona grupa ludzi, niewielka grupa, kilkuosobowa mogę powiedzieć, która towarzyszyła temu przedsięwzięciu na bazie powstania jego i rozwoju. A czy były jakieś takie porażki, które zapadły na długo w pana pamięci? No nie. Mogę powiedzieć, że nie, że takich porażek w ciągu tych 8 lat nie było. Oczywiście były pewne, ale to związane, załóżmy, z lokalizacją, kwestia na przykład już kwestii wykupu i rozwoju, jeśli chodzi o miejsce, w którym dzisiaj jesteśmy, gdzie obiekt ten dzierżawiłem, musiałem potem wyczekiwać na ewentualnie jej wykup, żeby można było dokonywać jakichś dalszych planów rozwojowych już jako właściciel tego obiektu, na którym i gruntu, na którym jest ten obiekt, żeby po prostu można było może szybciej planować rozbudowę tego zakładu. Na dzisiaj jestem już właścicielem tego obiektu, tego gruntu. Mam przygotowaną dokumentację na budowę nowej hali, na budowę, ale oczywiście środki finansowe jeszcze trzeba będzie w jakiś sposób sobie założyć i ich pozyskanie, żeby się rozwijać. W środowisku jest pan odbierany właśnie jako człowiek sukcesu. Jakie umiejętności pana zdaniem zapewniły panu ten sukces? Na pewno wiedza i doświadczenie, choć wiedza, doświadczenie, myślę, że dużą cechą, ważną cechą każdego człowieka jest jego charyzma pracy i pracowitość, a więc ja myślę, że to też trzeba w jakiś sposób, chcę powiedzieć, trudno tak mi to w kilku zdaniach, ale doświadczenie życiowe każdego człowieka, jego nawet młodzieńcze lata, czy jego, załóżmy, okres studiów, w jakich warunkach wtedy pracowało się, czy żyło się, czy pozyskiwało się jakieś środki, czy zagraniczne wyjazdy w latach 70., później praca w latach 80., i mam powiedzieć, traktowanie również miejsca pracy, w którym się pracowało jako pracownik, tak jakby to było własne, że chciało się generalnie dać siebie wszystko, aby ta firma się rozwijała, żeby była dobrze postrzegana, żeby otoczenie, w którym się pracuje, również akceptowało tą osobę. Czyli uważa pan, że oprócz wiedzy, którą się zdobywa i doświadczenia,
duże znaczenie ma jednak osobowość człowieka. Na pewno tak. Osobowość człowieka ma bardzo duże znaczenie. Jak Jego... ten człowiek odbiera wpływ również otoczenia Tak. i warunków, w których żyje, Naturalnie. i warunków, w których działa. Naturalnie. Na pewno teraz nieraz jest tak, że jakieś takie chwile zwątpienia każdy ma. Ja może o tym wcześniej nie mówiłem, ale no, odejście również moje z różnego zakładu ceramicznego w pewnym momencie było dla mnie taką troszeczkę życiową porażką. Porażką osobistą. Dlatego, że uważałem, że to jest bardzo krzywdzące, że po prostu dając tyle od siebie w miejscu pracy, wiedzy, zaangażowania, no niestety, ale coś się kończy, ale takie są rzeczywistości. I potem to zrozumiałem, takie są rzeczywistości, że no niestety, ale nie okres od, załóżmy, pierwszej pracy do emerytury to jeden zakład, prawda? I zrozumiałem to, że no tak to się stało. Niestety, no muszę coś innego rozpocząć i to się właśnie rozpoczęła ta nowa droga. Ale czy tamto wydarzenie Pan uważa dzisiaj po latach za porażkę? Nie. Czy po prostu za zwykły bieg wydarzeń, Za zwykły który bieg wydarzeń. zmusił Pana do Dokładnie, podjęcia innej dokładnie decyzji? tak. Zwykły bieg wydarzeń, choć w tamtym czasie to się nam wszystkim może zdawało dziwne, że jakaś zmiana pracy No, to była decyzja powoduje, bardzo trudna i poważna. powoduje to tak. A jak doszło do tego, że wciągnął Pan w ten interes również syna? Nie wiem dokładnie, ale chcę powiedzieć, że... Czy to wynikła inicjatywa z Pana strony? Czy syn był zainteresowany? Ja myślę, że nie z mojej strony. Syn był bardzo zainteresowany. Syn był zainteresowany, ponieważ wtedy, jak ja to mówię, uruchomiłem to przedsięwzięcie, był jeszcze studentem, ale był bardzo zainteresowany firmą, ceramiką, no i również mój udział jako osoba, załóżmy, jako osoba wizytująca targi płytkowe, ceramiczne, czy we Włoszech, czy w Hiszpanii, bardzo chętnie chciał ze mną pojechać i zaraził się tą ceramiką. Już jako student nawiązał kontakty z firmami hiszpańskimi, już na roku trzecim studium założył firmę, już zaczął generalnie prowadzić własny biznes, jeśli chodzi o jakieś pośrednictwo odnośnie handlu płytką na rynku polskim. No i potem już jak skończy studia, powiedział jednoznacznie, że on tylko i wyłącznie widzi się w tej branży i chce mi pomagać. I tak to się stało. A w jaki sposób, czy syn korzysta z Pana uwag w zakresie technologii, w zakresie podejścia do rynku, szukania nowości, czy też szuka własnych rozwiązań i własnych dróg? No, jest to splot tych, co Pani powiedziała, Pani doktor, tych sytuacji. Na pewno korzysta z moich doświadczeń, z moich uwag, ale ma swoje pomysły, ma bardzo szybko, można powiedzieć, nauczył się ceramiki, tak by powiedzieć, całej technologii. Z tego się bardzo cieszę. Nie ukrywam, ale odnośnie pewnej wizji, dekoracji, pewnych aranżacji, wzornictwa, to generalnie on jest dzisiaj motorem działania firmy. No, młode pokolenie, a więc ma inne spojrzenie na to,
dzisiaj jest potrzebne generalnie, co jest poszukiwane na rynku, jeśli chodzi o tą branżę. Nie ma tego bagażu, no powiedzieć, dobrego, czyli kiedy może troszeczkę i złego, które ja posiadam. Wprowadza rzeczy nowatorskie, kieruje się nowoczesnością, nowymi technologiami, nowymi rozwiązaniami i tutaj jestem, mogę powiedzieć, bardzo zadowolony. A to jest świetne, bo rzeczywiście młodzi inaczej troszeczkę postrzegają świat przez dostęp do tych nowych technologii, prawda? Internet zrewolucjonizował wszystko. Ale zapewne są takie rzeczy, których uważa Pan, że no może się jeszcze dużo nauczyć, tak? I to są ta przewaga, ta wiedza, którą na pewno będzie się Pan chciał z nim dzielić. Ale które to by były obszary, w których Pan uważa, że rzeczywiście na przykład jest, no po prostu jest mocny, ma większe doświadczenie i nadal syn mógłby się od Pana uczyć? Ja myślę, że trudno mi to powiedzieć, ale myślę, że niekiedy pewne kierunki nakreślane, na przykład wspólnie razem, być może bardzo szybko chcę wdrażać, prawda? Jeśli chodzi o syna, który po prostu, no ma powiedzieć, że jest motorem, no i ma dużo energii. To różnie jest. Czasami trzeba jednak troszeczkę w pewnym momencie spasować, czy lekko wyhamować, a więc ja staram się tutaj niekiedy wyhamowywać pewne rzeczy. Nie to, żeby ten projekt był nierealizowany, tak, tylko musimy troszeczkę wolniej. To trzeba sprawdzić więcej, jeszcze zrobić wiedzy, czy to faktycznie jest wszystko ok. Jeśli chodzi jednak na bieżąco jest porozumienie, tak. jest porozumienie między tym starszym pokoleniem i tym młodym. Naturalnie. Ale są również chwile takie, że bardzo ostro się tutaj spieramy w jakimś temacie, czy ma być realizowany tak czy tak, no jest to normalne, ale konsensus jest i wspólnie realizujemy te zadania. A czy zdarzyła się albo w przeszłości taka sytuacja, że w której postąpił Pan tak, ale gdyby mógł dzisiaj cofnąć czas, to postąpiłby Pan inaczej, bo jest Pan już mądrzejszy o tą wiedzę, której wtedy nie miał? No, chyba nie. Chyba nie. Chyba to, co krocząco realizowaliśmy w firmie, to bym chyba postąpił tak samo. Być może, że jedną rzeczą jest, że to, co dzisiaj mamy, jak powiedziałem, 3 zakłady w grupie, należało to raczej być może, że centralizować, żeby to było w jednym miejscu, no to warunki, można powiedzieć, lokalowe, warunki braku środków inwestycyjnych, czy nieuregulowanie pewnych rzeczy prawnych, właścicielskich powodowało to, że są to zakłady w 3 oddzielnych miejscach. I tu jest jakieś tam utrudnienie na dzień dzisiejszy funkcjonowania, choć nie jest ono aż tak znaczące. A czy można zapytać o jakieś plany na przyszłość? Kto bardziej już w tej chwili nad tymi planami pracuje, syn czy Pan? Bo rozumiemy, że będzie sukcesja, przekazanie najprawdopodobniej. Na pewno tak, a więc no, mamy plany budowy, rozwoju tutaj w Kopaninach tego zakładu właśnie ceramicznego. Mamy posiadamy dokumentację, plany na budowę i chcemy to centralizować wspólnie razem. Syn jest też bardzo dużym zwolennikiem, żebyśmy scentralizowali całą produkcję w jednym miejscu. Oczywiście, żeby to za kilka lat wyglądało jeszcze bardziej dostojnie. No tak. A jaką radę dałby Pan ludziom młodym, którzy rozglądają się w tej chwili za stworzeniem własnego biznesu? Taką bardzo ogólną radę. Na pewno trzeba sobie wybrać dziedzinę, w której się chce, w której się człowiek czuje dobrze.
że dziedzinę, która ją interesuje. No i wtedy zacząć oczywiście od jakiegoś minimum, ale cały czas starać się sukcesywnie swoją pracą, swoim podejściem do tej pracy, to się wykonuje samemu, rozwijać w miarę możliwości. No i cóż, praca, jeszcze raz praca. A Pana zdaniem ta pierwsza wizja tego nowego przedsięwzięcia powinna obejmować jaką perspektywę lat? Czy to powinno być widziane w perspektywie 3-5 lat? Nie, na pewno długofalowo. Nie można tak, nie można tak, mi się wydaje, nie można mówić, że to będzie 2-3 lata i będę się przebranżawiał, będę coś zmieniał, bo to myślę, że zbyt duże koszty i w tym zakresie nie będzie sukcesu. To może być wizja no minimum 10 lat, według mnie. Prawda, żeby sobie określać jakiś tam program działania. Bardzo szybko biegnie czas. Ja mogę powiedzieć, że 2005 rok, a dzisiaj 13, to tak jakby to minęło dosłownie kilka lat, a tu już 8. Ja mam jeszcze jedno pytanie. Tak jak Pan powiedział, Pani doktor potwierdziła, tutaj jest jakiś sukces, na rynku jest Pan dostrzegany, prawda, że udało się. I zauważyłam, analizując zarówno ankiety, którą gdyby Państwo przesłali do projektu, jak i zapoznałam się ze stroną, że tak, asortyment jest szeroki, a z ankiety wynikało, że Państwo też eksportują. Mało jest firm w Polsce, które potrafią, albo potrafiły już tak wcześniej, jak gdyby trafić ze swoimi produktami nie tylko na rynki polskie, ale i zagraniczne. I teraz jest takie pytanie, czy ta strategia, o której Pan wcześniej wspominał, czyli dobre rozpoznanie potrzeb klientów, tak? Czyli związane z dywersyfikacją oferowanych produktów, plus ekspansja na rynki sąsiednie, wynika z faktu posiadania jakiejś strategii, jakiegoś planu rozwoju, czy to, bo to jest ewidentny rozwój, tak? Czy to jest przypadek? Czy szczęście? Tak powiem, że no niestety, ale każdą firmę interesuje eksport. Dlatego, że tym bardziej moją firmę to bardzo interesowało, dlatego, że nie tylko korzystamy z surowców polskich, ale również z surowców importowanych, które musimy kupić za środki dewizowe. Czy to z Unii Europejskiej, czy to załóżmy ze strefy pozaeuropejskiej, ale generalnie ze strefy europejskiej. No więc no, należy płacić w euro, prawda, więc te euro należało pozyskać. Dlatego założyliśmy sobie na samym początku, że nas bardzo mocno interesuje eksport, no ale jak tu było powiedziane, nie jest tak prosto, żeby produktów eksportować. Szukaliśmy potencjalnych klientów na rynkach trzecich i takich żeśmy znaleźli, którzy być może produktem, który mieliśmy w tym czasie, 2007 rok, 2006, na początku jeszcze nie byli zainteresowani, ale widząc u nas potencjał produkcyjny, technologiczny, jaki posiadamy, że możemy to zrobić. Możemy spełnić ich oczekiwania, które oni chcą. I teraz zaczęła się nasza współpraca z firmą z Czech, która pracujemy od 6 lat, która obsługuje sieć handlową m.in. Hornbach. Nasze dekoracje są w tej sieci Hornbach. Wysyłamy na rynek rosyjski, wysyłamy na rynek słowacki. Również no, obsługujemy sieć handlową Leroy Merlin, no to polską, prawda, to nie jest eksport. No i również na dzień dzisiejszy szukamy jeszcze dalszych rynków, być może, że je znajdziemy, bo niebawem też będzie spotkania, interesują nas w tej chwili kraje dalekie i kraje Arabii Saudyjskiej i kraje Emiratów Arabskich. Niemcy. Ale te poszukiwania prowadzicie Panowie sami, to znaczy Pan i Syn, czy posługujecie się jakąś firmą, która przygotowuje rozpoznanie rynku?
Nie, raczej sami poszukujemy sami. Niekiedy nas znajdują na bazie po prostu czy naszej strony internetowej, czy naszego uczestnictwa w targach krajowych. W roku ubiegłym byliśmy wystawcami 2 targów krajowych w Kielcach, Bielsku-Białej. W tym roku byliśmy na targach dosłownie tydzień temu w Łodzi, na Interbudzie. No, odwiedziło nas na przykład 12 200 osób, nasze stoisko. Tyle wydaliśmy ulotek jako firma. Także no jest zainteresowanie firmą, produktami, które produkuje firma, tak mogę powiedzieć. Co dalej nastąpi, zobaczymy. Wiele naszych produktów jest eksportowanych poprzez fabryki, dla których produkujemy dekoracje. Na przykład Ceramika Kolor, Grupa Końskiej jest naszym głównym odbiorcą dekoracji, które sprzedają na rynkach całej Europy. Także nie bezpośrednio, ale pośrednio uczestniczymy w tym eksporcie. Dywersyfikacja. Produkujemy dekoracje dla grupy Końskie, a ta ze swoją płytką ceramiczną sprzedaje to można powiedzieć, w całej Europie. Także też jesteśmy z produktami, gdzie są nasze naklejki, gdzie pisze, wyprodukowała firma Alfa Cer. Także po prostu jest to jakiś emblemat pokazujący jakość producenta. A gdyby Pan mógł też doradzić młodym osobom, które dopiero początkują właśnie nawet, nie wiem, może nie w takim podobnym jakimkolwiek biznesie i powiedzieć, że tak jak dla lekarza, stomatologa niezbędna jest, nie wiem, jest dobry materiał i super sekretarka, która wszystko mówi, plus super asystentka, która nie pomyli tego, co on ma zrobić, to gdyby Pan mógł nazwać te osoby, tak, że musi być dobry ekonomista, nie wiem, nie chcę powiedzieć dobry lekarz, no i żeby nie podpowiadając i nie sugerując odpowiedzi, tylko właśnie to, kto jest takim właśnie, co. Pan ma super doświadczenie, ale zapewne wiedza na przykład jak z prawa, z handlu międzynarodowego, różne są, prawda, obszary. Gdyby Pan miał top 3 wymienić, powiedzmy. Ojej. Ja myślę, że musi każdy wykonywać dobrze swoją pracę. Każdy wykonuje swoją pracę. W małej firmie rodzinnej, która generalnie jest moją firmą, no nie ma aż tak zbudowanej, załóżmy, kadry kierowniczej, bo my jesteśmy tylko firmą rodzinną, to jestem ja, to jest mój syn, to jest moja żona, to jest 3 ludzi, która ma określone zadania. Na pewno ja, można powiedzieć, no, całością, syn, kwestia właśnie marketingu, kwestia kontaktów z zagranicą, jego znajomość języków obcych pozwala mu na no, doskonałe się poruszanie w tym całym świecie dzisiejszego biznesu. No, szef zakładu dba o zakład, jego funkcjonowanie i o produkcję. Technolog dba o jakość technologiczną. Są to ludzie z wyższym wykształceniem, z doświadczeniem. No i załoga również, można powiedzieć, przyuczona do fachu, bo ona nie była tutaj, można powiedzieć, z doświadczoną załogą branży ceramicznej. Przyuczona, ale dzisiaj jestem bardzo zadowolony z niej, ponieważ szanują pracę i nauczyli się tej pracy. Także według mnie no, moje doświadczenie pozwala mi być bardzo szeroko w tym horyzoncie działania. Dlatego, że no, ja też kiedyś kierowałem, można powiedzieć, organizacją całego handlu w dużym przedsiębiorstwie, marketingu, a więc no znam, można powiedzieć, z doświadczeń, jak to wygląda w całym handlu europejskim. Natomiast to, tak mówię, syn plus żona plus załoga, którą posiadam, pozwala nam to realizować, co realizujemy. Czy mamy coś jeszcze? Ja bardzo Panu dziękuję. Dziękuję bardzo.